czajnikowy.pl. Kawa po turecku w Polsce najczęściej utożsamiamy ją ze zwykłą zalewajką, fusami zalanymi wodą, a w rzeczywistości jest to w zasadzie taka metoda, która jest dużo starsza, sięga aż XVI wieku, gdzie w Imperium Osmańskim pierwsze wzmianki pojawiają się o użyciu niepozornego tygielka, bo tak po polsku należałoby nazwać to urządzenie. W innych językach określa się je jako ibrik albo jako dżezwę od arabskiego żadła, które wydaje mi się, możecie mnie poprawić, jeżeli jest tam jakaś osoba znająca język arabski, znaczy żarzący się węgielek, niedopałek, więc wskazuje to też od razu na to, w jaki sposób przyrządzano na samym początku właśnie tę metodę. Można używać tego tygielka na różne sposoby. Można parzyć kawę w piasku, można parzyć kawę na jakichś ogniskach, na jakichś właśnie żarzących się węglach. Nie jest to aż tak bardzo istotne. Natomiast kluczową kwestią jest to, że dochodzi tutaj do gotowania kawy, więc to, że pojawia się to na kanale czajnikowy.pl, który stara się uczyć poprawnego zaparzenia kawy, być może jest pewną kontrowersją. Mam nadzieję, że moja metoda, którą zaproponuję Wam za chwilę, będzie umożliwiała Wam zrobienia smacznej kawy, bardzo pysznej, mimo tego, że występuje tutaj jakieś gotowanko. A więc dżezwę, ibrik czy po prostu tygielek, czas start. W przypadku tej metody, tak jak wspomniałem, największą kontrowersją jest właśnie gotowanie kawy, które to najczęściej uwydatnia bardzo dużo goryczy w naparze. Jeżeli przegniemy troszeczkę, wykorzystamy za dużą temperaturę, zbyt drobno zmielimy kawę i jeszcze wykorzystamy dłuższy czas, możemy być wręcz pewni, że kawa po prostu będzie gorzka. Jeśli popatrzycie na to urządzonko, spełnia ono w zasadzie wszystkie z tych zasad, dlatego zwykło się serwować kawę z tygielka z dodatkiem różnego rodzaju słodyczy, przypraw. Często stosuje się nawet taką metodę, że już od razu razem z kawą do tego urządzonka jest wsypywany cukier, czy kardamon, czy jakieś inne rzeczy, które mają tę gorycz właśnie zniwelować. My dzisiaj postaramy się nie robić takich rzeczy, postaramy się użyć jak najlepszej jakości kawy i postaramy się wydobyć z niej jak najmniej goryczy przy użyciu tego urządzonka. Jest to coś, co jeżeli byśmy nie zastosowali odpowiedniej techniki, nie zastosowali ewentualnie jakiegoś cukru, mleka czy czegokolwiek innego, byłoby trudne do wypicia. I tutaj łączy się z tym pewna nawet taka tradycja turecka, która wprawdzie w przypadku Turcji wiąże się też z dodatkiem soli. Pamiętacie, niedawno pojawił się też odcinek na czajnikowy.pl z dodawaniem soli właśnie do kawy w celu zniwelowania goryczy. Tam ta tradycja wygląda troszeczkę inaczej. Rodzina pana młodego, która ma za zadanie poprosić o błogosławieństwo czy o rękę przyszłej panny młodej, musi przyjść do takiej rodziny i ta oto panna młoda, narzeczona, ma przygotować kawę z tygielka dla swojego przyszłego męża. I oczywiście domyślacie się, jest tutaj jeszcze pewien haczyk, ponieważ taka kawa najczęściej jest z dodatkiem soli. I być może, jeżeli to ma być naprawdę taki niezły test, to tej soli pewnie jest niemało. Kawa jest podawana przyszłemu panu młodemu i on ma wypić to dosłownie jak na orderze uśmiechu, czyli bez żadnego zgrzytania zębami, z uśmiechem podziękować swojej przyszłej żonie. Tyle z tradycji, chociaż wiąże się tutaj jeszcze piękna tradycja, na przykład wróżenia z fusów kawowych, co ostatnio, szczerze mówiąc, zdarzyło mi się trochę zrozumieć, kiedy byłem na jakimś takim rodzinnym wydarzeniu i miałem okazję zobaczenia fusów kawowych, których dawno nie widziałem, bo zazwyczaj filtrujemy kawę. I zobaczyłem, że tam pojawiają się jakieś literki, tam pojawiają się jakieś dziwne kształty. Te fusy ściekające po filiżance czy po jakimś właśnie takiej powierzchni naprawdę dają bardzo dużo pola do tego, żeby sobie różne rzeczy wyobrażać. I właśnie w krajach arabskich również stosowano nie tylko fusy z herbaty, ale również właśnie z kawy do wróżenia, do myślenia, co może się stać w przyszłości. W tym przypadku, żeby utrudnić sobie troszeczkę i zobaczyć, co się wydarzy, bo nie miałem okazji jeszcze przyrządzenia akurat tak kwaśnej kawy właśnie tą metodą, wykorzystamy Kolumbię i to Kolumbię w obróbce anaerobowej, więc bardzo dużo takiej soczystej kwasowości powinno się w niej pojawić.
Stosuję ją ze względu na to, że chcę po prostu przetestować tę metodę do granic możliwości. Potrzebujemy tutaj proporcji. Najlepiej wziąć 1 do 10, czyli 1 porcja kawy, 10 porcji wody. Jak widzicie, samo urządzenie jest stosunkowo niewielkie. No, mamy tutaj tą całą część, której się wszystko parzy. Oczywiście tutaj jest rączka, czasami pięknie zdobiona, żebyśmy mogli sobie jeszcze oko ucieszyć, ale ta zawartość kawy jest tutaj stosunkowo niewielka. Cały szkopuł w przyrządzaniu kawy tą metodą jest taki, żeby przyrządzić ją razem z fusami, żeby była bardzo intensywna i żeby taka ilość kofeiny, taka ilość kawy wystarczyła do tego, żeby nas odpowiednio pobudzić i miło spędzić czas. A zauważcie też, że to jest kultura wschodnia. To u nas zwykło się pić kawy wielkimi kubłami, tam popija się kawę bardzo delikatnymi, malutkimi łyczkami, stąd też rozmiar takiej żezwy w tym przypadku nie jest duży, chociaż zdarza się też znaleźć dużo większe takie rozwiązanie, dużo większe pojemniczki te metalowe, nawet gdzieś na około pół litra. Wykorzystamy w takim razie Kolumbię i musimy ją zmielić bardzo, bardzo drobno, dosłownie na pył, czyli tutaj się trochę muszę namęczyć, żeby zmielić tą w młynku ręcznym, ale to mielenie jest nawet drobniejsze niż mielenie do espresso, więc będzie to absolutny pył. Mam nadzieję, że na tym wietrze cokolwiek trafi do środka. Celowo nasypałem trochę więcej kawy, ponieważ kawa tutaj przez swoje właściwości elektrostatyczne gdzieś tutaj poprzykleja się do ścianek i nie wleci mi całe 7 gramów, które chciałem wykorzystać, a muszę Wam je pokazać, bo to jest dosłownie pył, dlatego właśnie taka kawa, którą kupicie w sklepie już zmielona, nie do końca będzie nadawała się do tego rozwiązania, bo ona jest troszeczkę grubsza. Pod palcem czujemy trochę tych grudek. Tutaj mamy praktycznie kurz, wręcz jakiś pyłek, który nawet na wietrze nam tutaj od razu ucieka. Celowo używam kawy, która jest jasno wypalona tutaj, ponieważ chcę uniknąć goryczy wynikającej z ciemnego procesu wypalania kawy. Im kawa jest ciemniejsza, tym więcej kwasu chlorogenowego się rozpada, a co za tym idzie, pojawia się więcej substancji odpowiadających za smak gorzki. Tego nie chcemy w kawie, więc używamy kawy troszeczkę jaśniejszej. Tak samo woda, nie będzie to zimna woda od razu wlana do naszego tygielka, użyjemy wody, która już jest wstępnie podgrzana, żeby maksymalnie skrócić czas zabrać się za parzenie kawy właśnie w tygielku. Należy Wam się trochę wyjaśnić, co tutaj się właśnie wydarzyło. W klasycznym przygotowaniu kawy w Jezwe kawę zaparza się 3 razy, czyli w momencie, kiedy ona idzie do góry, zaczyna bulgotać, ściąga się ją na chwilę, ona opada i znowu wkłada się ją na palnik. My tego nie zrobiliśmy właśnie ze względu na to, że to by podnosiło nam tę gorycz. Chcemy się jej właśnie pozbyć w tym przypadku i nie doprowadzać do bulgotania kawy, do bulgotania jakoś musimy, ale do takiego gotowania się kawy. Nie chcemy tutaj, aby ta temperatura się za bardzo podnosiła, żeby miała gdzieś około 92, 94, 95 stopni, byłoby perfekcyjnie i to jest ta wartość, której idealnie mamy tutaj kawę przygotowaną i idealnie rozpuszcza się w naszej wodzie. Skróciliśmy czas do gdzieś około 2 minut. Gdybyśmy nalali od razu zimną wodę, ten czas gotowania, kontaktu kawy z wodą byłby bardzo wydłużony i znowu podnosilibyśmy gorycz takiego naparu. Ze względu na to, że mamy aż tak drobno zmieloną kawę, już tutaj tych substancji bardzo dużo rozpuszcza się do naszej wody, więc musimy sobie tutaj pomóc innymi środkami, innymi parametrami ją obniżyć. Nie piję jej jeszcze celowo, nie trzymam jej w rękach celowo, ze względu na to, że jest ona po prostu bardzo gorąca. Przed chwilą ściągnąłem ją z palnika, ma gdzieś około 90-80 stopni, a jak się domyślacie, jest to temperatura, która po prostu poparzyłaby mi język i nie wiedziałbym w takim razie, jak ta kawa w rzeczywistości smakuje i czy jest dobra, i nie potrafiłbym jej opisać jej w żaden sposób tak, żebyście byli mi za to potem wdzięczni, że powiedziałem Wam bardzo miłe i bardzo mądre słowa, jak to zawsze.
Pijemy w takim razie kawę, bo już tutaj ten wiatr ochłodził nam napar w tym słońcu i w tym miejscu wydaje się, że no jest to wspomnienie jakichś egzotycznych, być może arabskich krajów, ale w polskim wydaniu. Piję kawę, która już ma piankę, ze względu na to, że no bardzo dużo dwutlenku węgla się też wydzielało. Kawa jest bardzo świeża, dosłownie sprzed kilku dni. I już mogę Wam opisać, jakie są moje pierwsze wrażenia. Kawa nie jest gorzka, więc jakiś tam sukces osiągnęliśmy. Kawa po turecku ma taki specyficzny pyłek na języku zostawiający, czyli jest takie body, ale to body jest jednak takie trochę sztuczne, wynikające właśnie z tego zapylenia całego naparu, bo on tutaj ma dużo tych drobinek różnych. Gorycz nie jest przejmująca, ale mimo wszystko jakaś jest. Bardzo fajnie zbalansowana z kwasowością, więc myślę, że te 2 minuty to jest taki maks, bo już zaczyna się potem po przełknięciu troszeczkę takiej czekoladowej goryczy na języku odczuwać. Co ciekawe, nie potrzeba tutaj cukru. Jest to coś, co z przyjemnością jestem w stanie wypić, nawet całą taką filiżankę espresso bez jakiegoś skrzywienia się tutaj. Prawie jak ten przyszły pan młody turecki. Więc z całą pewnością i w tygielku da się zrobić dobrą kawę. Natomiast jak wiecie, jak już się dowiedzieliście w tym odcinku, jest to metoda wielce kontrowersyjna, mimo tego, że w 2013 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, mimo tego, że wiele krajów południa Europy czy właśnie Bliskiego Wschodu pije kawę właśnie przyrządzaną tą metodą, to chciałem pokazać Wam wariację taką współczesną, taką, którą możecie też spotkać na mistrzostwach jazzowe baristów, ponieważ również takie się znajdują, czyli pokazuję Wam teraz taką nowoczesną metodę przyrządzania kawy w ten sposób, ponieważ jestem pewien, że mamy tutaj kilku ortodoksyjnych widzów, którzy powiedzą, że tak się kawy nie przyrządza. Chciałem ograniczyć gorycz, pokazałem Wam, jak to zrobić. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was po prostu pomocne. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Biorę jeszcze jeden łyczek na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl